Dzień dobry, dzień dobry. Piękny mamy dzień, a w oddali widoczny żółto kwitnący krzew. Jest to dereń jadalny, Cornus mas. Odratowany, przesadzony kilka lat temu i żyje. Ale nieraz trudno jest, by przeżył dereń po przesadzeniu, tak jak ten. Jest to odmiana starokijewski, tak nazywa się, o bardzo dużych owocach, bardzo słodziutkich, gdy rośnie w deczko cieplejszym klimacie. To wówczas owoce mają fantastyczny smak. A ten dereń posadzony był w półcieniu. W roku, poczekajcie, w którym to było? Idę do ściągawki. O, a tutaj zapomniałam dalię wykopać. Były noce, kilka, minus 17, minus 15 stopni. Więc niechcący wyjdzie taki eksperyment, czy przetrwała ta karpa dali. O kwiatach pospolicie wyglądających, oho, mrusia. Czerwonych, drobnych kwiatach. Mruniu, bo nie będzie wiśni. Mrusia. Piratka, kotka piratka. Ale wróćmy do tematu dereni. I już jest na dachu sąsiada. Czyli ten dereń został kupiony. Oho, mrunia schodzi. Dereń został kupiony ze szkółki Lusowo w 2018 roku. Czyli już kilka lat ma. I w 2022 przesadziliśmy go ze stanowiska właśnie płócienistego, gdyż on nawet nie chciał kwitnąć. A wiedzieć musicie, że nawet dwuletnie derenie, odmianowe, podkreślam, już mogą mieć pierwszy owoc. Już dwuletnie. A u niego nawet kwiatków nie było. Po przesadzeniu wydawało się być cały uschnięty, żadnych oznak życia. Aż co roku zaczęło pojawiać się kwiatuszków więcej. A w tym roku mogę powiedzieć, że byłby wysyp tego kwiecia. Tak wygląda. Jest mocno przycięty. Ten dereń byłby dużo większy. I chodźcie teraz zobaczyć, jak wyglądał drugi, który kupiłam razem z tym. Z tejże szkółki Lusowo. Musimy przejść za tą siatkę na inne stanowisko. O tych dereniach później. Czyli ocencie sami, jak szybko rosną, czy sprawiają trudności, większe czy mniejsze. Ogólnie dereń jest bezproblemowy. Owoce nie są robaczywe, absolutnie. Liście też są zdrowe. Odmian dereni posiadam ponad 10 i zbliżamy się do odmiany bułgarskiej o równie wielkich owocach, a nazywającej się szan. Piszemy S-H-A-N. Ten też nie będzie nigdy mógł pokazać tego, jakie pyszne ma owoce. Tu też jest półcień.
Mimo że w tej chwili świeci słoneczko. Zobaczcie wielkość krzaka. Drzewa. Tenże sprzedawca ze szkółki lusowo dodał jako gratis brzoskwinie. Lecz nie znamy odmiany. Już jako ledwo dojrzałe owoce, a raczej niedojrzałe, są słodkie, twarde, pyszne. Miły gest, bardzo fajnie. Sadzonki były kosztowne, coś koło 100 te odmiany. Wszystkie derenie, które mam, zaczęły kwitnąć w podobnym czasie i równie podobnie przekwitają. Tu już widać jest zgaszoną barwę żółtego. Już przekwitają, a kwitną mniej więcej miesiąc. Także macie Państwo barwną plamę podczas jeszcze zimy. A teraz zaczynają kwitnąć forsycje, krzewy ozdobne, które mają podobne kwiaty, ale absolutnie nie ten pokrój. To taka ciekawostka dla niewiedzących osób. Czyli to jest bułgarska szan. I starokijewski równie wielki powinien być. Teraz ten dereń będzie miał więcej światła, gdyż u sąsiada zostały podcięte takie wielkie modrzewie. I przechodzimy do derenia, którego kupiliśmy jako pierwszego za niecałe 3 złote. A było to 11,5 roku temu. Oto on, nieodmianowy dereń. I na owoce tego przyszło nam czekać ze 4-5 lat. Jako sadzonka 2-letnia. Lecz jeszcze co powiem, jak się rozpędził z owocowaniem, to owocuje, że hej, aż miło. Jeszcze jedno ważne. Jeśli chcemy nalewki robić, czy wina, to owoce z derenia nieodmianowego, słuchajcie, co Niuniu, kto tu miał, mówi, dają najwięcej soku, takiego czystego, klarownego. Mrusia, a Mrusia lubi podskubywać gałązki, które są mega zdrowe, tak jak i każda część od podziemnej po pestki, skończywszy. Mega zdrowe. Gałązkami czyszczono zęby kiedyś, w dawnych czasach. Dereń zawiera jakieś takie związki, które są bardzo potrzebne w okulistyce, które w dereniu występują naturalnie, a w przemyśle muszą pozyskiwać tę substancję sztucznie. A dereń posiada właśnie naturalnie ją w sobie. No i mało jest plantacji, znikoma ilość podobno, która zajmuje się uprawą dereni. No szkoda. Niedocenione owoce. Smak? Jak ocenić? Powiedzmy, ni to wiśnia, ni to porzeczka. Są lekko słodkawe, odmianowe dużo bardziej. Udział pestki to jest 3/4 wielkości pestki. Nie ma znaczenia, czy to odmianowy, czy nie. A reszta to miąższ. Ale mega zdrowe. I to jest najważniejsze. I właśnie w tym roku, kiedy dereń został posadzony, powstał ten nasz mini sad. Jabłonie, czereśnie, były grusze, były śliwe. Śliwki zostały pousuwane poza jedną, nie planowały zupełnie w zasadzie. Teraz przechodzimy do dereni 2, które kupiliśmy jako następne, bo pierwszym był ten dziki. A tu, ja wtedy byłam tak zauroczona dereniami, to był taki czas. A dlaczego? Bo w Chorwacji gospodarze, u których nocowaliśmy, poczęstowali nas nalewką i wyrobami z derenia. Dla nas to była nowość, a smak przepyszny. Tylko jak się okazało, nalewka była ekstra, bo robiona na rakii czystej, na łozie, czy też lozie, loza, jak oni mówią, a nie na alkoholu czystym, jaki mamy w Polsce.
I to jest bardzo duża różnica w smaku, gdy sporządzamy nalewkę. Warto jechać do Chorwacji, zaopatrzyć się lokalnie u gospodarzy w taki trunek i owoce, prawda, zalewać i tak dalej, dosładzać. Więc kupiliśmy tego dzikiego derenia i szukałam info. Wszelkiego info o dereniach, ale wtedy, te 11 lat temu, 12, informacji było tyle, co kot napłakał. Prawie nic. Pojechaliśmy, bo przez internet znalazłam miejsce, w którym odbywa się festiwal dereni. Jedyne w Polsce. Arboretum w Bolestraszycach. Niedaleko Przemyśla. Tam właśnie kupiliśmy 2 sadzonki. Wydubieckiej i Elegantej. Było to w październiku 2015 roku. Niestety Wydubiecki, niestety fajnie, bo mam już tych dereni, więc mi nie szkoda. Wybiła podkładka, to jest ta część, już potężne drzewo. Dereń był szczepiony po prostu na podkładce, na dereniu dzikim i w efekcie mam owoce duże, odmiana Wydubieckiej z tej strony, a z tej strony dziki dereń. Za późno by usunąć podkładkę, szkoda było mi marnować już tylu kwiatów, przyszłych owoców. Wydubiecki jest taki, że owoce opadają, tak jak u dzikiego. Eleganty jest dereniem, u którego owoce nie opadają. Pozostają nawet niezerwane jako mumie na drzewach takie. Ponadto tak, Eleganty jest dużo słodszy od Wydubieckiej. Wydubiecki jest taki skórzasty jakby w smaku, a tu słodziutki. Tylko nieklarowny ma miąższ. Sok czysty uzyskać z Eleganty jest trudno. Z Wydubieckiego łatwiej, a z dzikiego najłatwiej. No i taka wielkość. Jako 2-letnie sadzonki kupione te 2 derenie. Czyli tym dereniom 9 lat minęło już, a są 11-letnimi, czyli drzewkami. I ponieważ jestem tu, a nie chce mi się wracać, to pokażę nasz ostatni nabytek, kupiony ze szkółki Cornus, tak piszemy, od pana Mariusza Zasępy. Ten dereń został kupiony dwa lata temu. Jest to odmiana o prawie czarnych owocach i ma dużo kwiatów w tym roku. Sadzonka 2-letnia. Kupiony tak w 2000, czekajcie, albo 14. Nie, już mam ściągawkę. 20 kwietnia 2013 roku kupiony. U pana Mariusza mnóstwo jest w szkółce dereni. Dobrze ukorzenionych w donicy. O różnej wielkości, równa też cena. Nie tylko derenie, ma również inne drzewa i krzewy ozdobne. On też bywa w Arboretum w Bolestraszycach, na targach wszelkich. To był pasjonat i jest nadal. Który swą pasję przerodził w fajny taki biznes. Kurczę, zarąbiste. Ale tyle dereni mieć odmian to jest szok. Po prostu szok. I to jest odmiana ugołek, inaczej węgielek. Razem z tą sadzonką kupiłam inną odmianę, ale komuś ją podarowałam. Ugoljok. I to jest ostatni nabytek. Czyli 1, 2, 3, 4, 5 dereni rośnie na tym odcinku. Wszystkie czerwono-owocowe. Ten prawie czarno. I zobaczcie jeszcze, tu są kwiatuszki. Nie? Widać. Teoretycznie z każdego powinien być owoc. Ale tak nie jest w rzeczywistości. A bywa też tak, że nie wiem dlaczego. Wiele osób nie wie, jak rozmawiałam. To potrafi nie być
owoców. Tu nie chodzi też o zapylaczy, bo dereniom niepotrzebne są inne odmiany, by wydać owoce. Czasem tak bywa. W młodości dodać muszę. No i teraz wracamy do tych dereni, ale po drodze inny. Spójrzcie, to są derenie o owocach żółtych. Jak nie zapomnę, to pójdę, pokażę Państwu, jak wyglądają owoce. Mam zamrożone. Kompoty też gotuję z nich. Marmolatki przecieram przez sito, by miąższ od pestek oddzielić. Ale zobaczcie, jak wyglądają. One zostały również przesadzone, ratowane. Gdy zamówiłam, no ile tych dereni, czekajcie, 5 albo 6. No, był to rok 2018, 8 marca. No, mąż mój stwierdził po wcześniejszych zakupach dereni, że wystarczy, nie ma potrzeby, już mamy. Ale ja, pchana żądzą, że ja chcę mieć te żółte owocowe, postanowiłam w tajemnicy posadzić na posesji u mamy, niedaleko stąd. Tak też zrobiliśmy, bo mówię tak, jak będzie już posadzone, to już będzie fakt dokonany. Potem przesadzę do siebie, albo niekoniecznie. No ale wyszło tak, że musiałam przesadzić kilka sadzonek. Kupione 8 marca, to znaczy przyjechały 2013. A przesadzone zostały tu, bo u mamy bardzo źle rosły, pokażę zaraz. 2021 lub 2 zostały tu przesadzone. Od razu ruszyły ze wzrostem, ale jak nierówno. Tu nie ma znaczenia, że to są różne odmiany. To jest odmiana Flawa. To jest odmiana Jantarnej. O, już tu bzykacze krążą. Miło słyszeć. Dobrze, wróćmy. Ten jest niewielki, a ten jest wielki, bo też jak w przypadku już pokazanego wcześniej derenia, no, stało się tak, że jest podkładka, czyli mam derenia dwukolorowego o żółtych owocach. Jantarnej, to jest ta część, i tam dalej o czerwonych owocach, czyli podkładka. Tu byłby jeszcze okazalszy dereń, ale glebogryzarka nie wyhamowała i wjechała, odłamała gałąź. Trzeba było maścią ogrodniczą posmarować. A zobaczcie teraz dalej. I chyba zaraz zrobię to na tym filmie. 2 lata będzie, jak ukorzeniam derenia. Podobno około 1,5 roku trzeba, by przysypaną i lekko obskrobaną gałązkę przysypać ziemią, pamiętać o podlewaniu, i przez około 2 lata, że ona się ukorzeni. Więc odetnę i sprawdzę, czy tak się stało, czy tam są korzenie. Chociaż może nie. Czekajcie, pociągnę. Trzyma się. Zobaczymy, czy faktycznie się ukorzeniło. Idę działać. Już pomocnik poszedł po szpadel, ale mogłam jedno poplątać. Kolor owoców. Bo w sumie to w zasadzie nie pamiętam. Wydaje mi się, że na tym, że jest tak jak powiedziałam, że lewa strona to żółta, a prawa, czyli ukorzeniona, czerwona. No, okaże to się, jak będą owoce w tym roku. To co? Odcinamy najpierw sekatorem. Podejdź tutaj, odetnij tą gałązkę najpierw i dopiero wykopiemy. Poszło. Mrusia, kwiatuszku mój, zaraz będziemy kopać. Taki nieplanowany wyszedł to filmik, bo dzisiaj zamierzam nagrywać
o wyborze odmian arbuzów. Zapraszam również na tenże film. I podkopiemy, słuchajcie. Podkopiemy tak. Z jednej strony, a potem z drugiej. Jak najgłębiej w pion. Tak, i teraz podważ już. I przejdź lepiej z drugiej strony. Zależy mi, wiecie, na tym, żeby jak najwięcej korzeni było. Tu gdzieś bliżej. Tak. I kopiemy głęboko i do góry. Mocno. Zobacz, czy jest opór. O! I wyjmij na łopacie delikatnie, połóż z boku. Całość na bok. Jest! Udało się, spójrzcie. Jacie! Udało się, rzeczywiście, jest to możliwe. Udało się, hurra! Patrz, ile mam młodych korzeni. 2 lata. Pisali tak 1,5 roku. Słuchaj, udało się ukorzenić. Chodź zobaczysz. O, Mrusia. Udało się, pełno młodych korzeni jest. Zobacz. Nadchodzi kolejny oglądający. Zobacz, czy się ukorzenił? Tak, i Mrusia tu patrzy. Zobacz, spójrz. Wykopaliśmy. Patrz, ile ma młodych. Spójrzcie państwo. 2 lata. Ja już miałam kopać jesienią, ale stwierdziłam, że poczekam do wiosny. Tylko pytanie, czy to będzie żółta część, czy czerwona, bo tu podkładka wybiła, wiesz. Ale radość, ale radość, ale radość jest. Co tam? I dylemat. Gdzie my teraz posadzimy tego terenia? No, słuchaj, tu jest nawet kwiatuszek mały. A co, Mrusia? 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 A ty chodzisz na tych wąskich jak baletnic? Modelka. Och, żeś mnie zgonił. Mrusia? Po prostu sobie te skarpety zobaczyć, nie wiedziałem, że tak wilgotna jest. No. No bo rosa jest. O tej porze. Dziesiąty. Niedziela, dziś przestawialiśmy czas. Tak, Mrusia, powiedz, ale radość, mamy drenia. Ha, od przybytku głowa nie boli. Pierwszy. Dobra trawa, dobra trawa. No. Dobra, Mruncia, ty wiesz, jak ona się ładnie wspinała. Zobacz, po tej wiśni do sąsiada. Na dach. Dobra, Mruncia. Jest sobie trawę. Wiem, że jeszcze jakieś drzewa, ale niestety nie pamiętam jakie można w ten sposób ukorzeniać. No, coś wspaniałego. Także jak jesteście cierpliwi państwo, to do dzieła. Ukorzeniajcie, a ja u kolejnych przysypywać będę. Jak są młode, jeśli są młode, a gdzieś widziałam. Dobra, to pędzimy dalej. Aha, więc jeszcze dokończę wątek. To są przesadzone w 2021 lub 2022, te 2. A teraz, no i ruszyły ze wzrostem. A teraz zobaczcie. Tu macie przykład derenia, który razem został wykopany, by przesadzić od mamy. Razem z tymi 2, które przed chwilką pokazałam. Z jantarnej i flawą. I on jest jeszcze mniejszy. A byłby dużo mniejszy, gdybym nie odcięła właśnie podkładki wybijającej. Albo w zeszłym roku wiosną, albo jeszcze wcześniej, ale chyba to było w zeszłym roku wiosną, odcięłam podkładkę. I jak ten dereń ruszył, no to chyba powiem śmiało, 1/4 przyrosła mu przez rok. Tak, wiosną. Dobrze to było. Niesamowicie. I to jest odmiana korałowej o lekko pomarańczowych owocach. Takich jest niewiele. Polecam każdemu kupować derenie, a szkółka Cornus pana Mariusza Zasępy to jest bogactwo odmian.
Cena jest na maila podawana, bo to zależnie czy iloletnie, czy kopane z gruntu, czy ukorzenione w donicy, ale to wszystkiego się możecie dowiedzieć dzwoniąc. Tam numer jest gdzieś podany w internecie. Ekstra, to jest korałowy. No i jest jeszcze jeden dereń, na którym zakończę filmik, którego też przesadziliśmy od mamy. Przepraszam, że tak długo trwa ten film. Ja wcale nie planowałam, ale tak wyszło. Inaczej myślałam, że to szybciej pójdzie. Spójrzcie, takie coś niepozorne, lichutkie zostało również przesadzone. Ale dopiero w tym roku, czyli kupiony w 2018, koniec zimy, 8 marzec. I takiej wielkości jest. On był wtedy kupiony, co te przed chwilką 3 pokazane. Tam u mamy został jeszcze jeden dereń, ale tamten jest tej wielkości. Jak ten, jak jantarny, od którego teraz odcinałam gałązkę, ten ukorzenioną gałąź. W pełni słoneczne miejsce ma. I u mamy została odmiana Alosza oraz niestety też takiej wielkości Aurea, Aurora, jakoś tak. I ten na A, literkę, to jest prezent gratis był dodany. Bardzo fajnie. A dlaczego dodany? A dlatego, że się wstępnie sprzedawca pomylił i przysłał te wszystkie 5 czy 6 dereni jednakowej odmiany. Pomylił zamówienia. I szybko też się zreflektował, dzwoni, przyjechał osobiście, przywiózł właściwe derenie i nam posadził. Wykopał te niewłaściwe i posadził nam właściwe. Panie Mariuszu, jak pan ogląda, może pan kojarzy, mama wtedy była. Pozdrawiam, dziękuję. I tak byśmy zabrali, również chętnie przesadzili to, co u mamy zostało, tą aurę, czy też aurorę. Ale no naprawdę ciężko jest już o miejsce. I teraz zobaczcie, na stanowisku w sumie mocno słonecznym, ale tam są piachy. Takich porostów dostały. Drzewka, wykwity. Widzicie? Tu będzie mu dobrze, dołączył 2 swych braci. Taka ciekawostka odnośnie dereni. A czy wyda owoce? Zobaczymy. Szkodniki żadne mszyce się nie imają. Absolutnie. Czasem coś tam z listkami ktoś mówił, że mu brązowieją czy coś. Ale to też może być naturalny proces fizjologiczny. Zależnie od odmiany. Ogólnie to jest bezproblemowe. Bez. No. A wrócę jeszcze do jednego. Wrócę do odmiany korałowej. Popatrzcie. To są właśnie takie 2 młode gałązki. Tylko nie wiem, czy z podkładki nie wyrastają. Nie znam się na tyle. Więc może warto by ukorzenić, czyli przygiąć. Troszkę krótka jest, byle nie ułamać. O, przyszpilić. Lekko korę obskrobać. No i ukorzeniać. A teraz przejdźmy do owoców. Stoi tu zamrażara, a w niej owoce. Uchylamy wieko i zobaczcie. Oto owoce dereni żółto-owocowych oraz 1 sztuka, widzę, korałowej, lekko pomarańczowy kolor. Wyjdźmy na zewnątrz. Spójrzcie. Wielkość jak oliwki, bo musicie wiedzieć Państwo, że w stanie niedojrzałym jest taka pewna faza, kiedy lekko jakby żółkną owoce. Nie wiem o tych czerwonych, bo tam widać to wcześniej. Otworzyłam. Nie wiem jak u żółtych. Zrywa się do kiszenia. Takie pseudo-oliwki. Także wielkość oliwek. Smak no, trudno określić. Nie ma tak... Ogólnie te żółto-owocowe są mniej wyraziste, takie jakby no nie mdłe, ale nie mają tej ostrości, takiej kwasowości minimalnej.
Są łagodniejsze. Czyli mam odmiany żółtoowocowe Alosza, Nieżnej, Jantarny i Flawa. Z tych dwóch ostatnich tu są owoce. To są moje żółtoowocowe. A tu właśnie ten korałowy. A jest jeszcze odmiana korałowej Marka. Tylko tenże korałowy i Marka ma owoce czerwone. Tu znajdują się owoce jeszcze z 2023. Owoce derenia tego dzikiego. Zobaczcie wielkość. Te są już drobniejsze. I z podkładek również są tej wielkości. Lampę włączyłam. Tak, a tu macie dla porównania wielkość wydubieckiej. One są znacznie większe od dzikiego. Natomiast starokijewski ma owoce, powiedzmy, że o połowę jeszcze większy niż wydubiecki i grubsze. I to są mega wielkie owoce u odmiany starokijewskiej. Otworzyłam, byście zobaczyli. O, teraz wielkość. Z kolei szan bułgarski jest bardzo pękaty i też duży, gruby. Ale najpyszniejszy, który jedliśmy na festiwalu w Bolestraszycach, był właśnie starokijewski. Jest degustacja. Jest nawet film, proszę wpisać Arboretum Bolestraszyce, Festiwal Derenia, 2015 rok. Tam nawet zobaczycie mnie stojącą pod koniec filmu w szarej bluzeczce z krótkim rękawkiem, podziwiającą, czytającą tablicę. Jakąś tam tyłem stoję. No i w połowie filmu też mnie zobaczycie w sweterku brązowym, dzierganym, jak płacę za jakieś konfitury. Pół mojej twarzy z profilu dla zainteresowanych. Dobra, to co? A jeszcze tu zobaczcie. Pożarłam, rozmroziłam w paszczynce derenia. I widzicie wielkość pestki. Także ciężko jest drylować. To jest wręcz niewykonalne, bo miąższ ściśle przylega do pestki. A żeby ukorzenić, rozmnożyć derenia z pestek, to też jest jakiś proces. Ileś tygodni w lodówce, ileś tygodni w temperaturze pokojowej, potem znowu do lodówki, znowu temperatura pokojowa, coś tam. Ojejku, zabawa, jednym słowem. Jeszcze pokażę na koniec wyrób z derenia jeden. Taki właśnie oto przecier, konfitura, przez sito przecierane. A tu z kolei nie chciało już mi się jakiejś części dereni z pestek wydłubywać, prawda? I widać z pestkami, ale to mam tylko kilka słoiczków, więc żeby zębów nie połamać, to wiecie, ostrożnie. I tak, w 2-3 latach różną proporcję cukru dawałam, bo chciałam, żeby jak najmniej było tego cukru. W efekcie niektóre derenie są z miąższem do samego dna. Tak jak też tu widać. A tak wyglądają inne. I to jest zależne od tego, ile dodałam wody. Też starałam się jak najmniej dawać. No trzeba sobie wycyrklować samemu. No i z tych owoców dzikich inaczej, troszkę z tych odmianowych inaczej. Bo to wszystko różną ilość ma miąższu, soku. No pyszniutkie. Smacznego. Pozdrawiam. Kupujcie derenie jadalne. Ojejku. A któż to jest? Dzień dobry, Freciu. To ja roślinki wietrzę, te, które dostałam. Dziękuję wam bardzo, kochani. No. I Frecia zajęła pudełeczko. Dereń był tu na palcu, dereń. Freteczka. Dobrze, nie przeszkadzam. Jakie fajne to pudełeczko. Panienka z okienka Frecia jest. Bardzo charakterna kotka. Chyba... Ojej, kocimiętkę znalazła. Jakby jej mało było tej w gruncie. Spójrz. Szukaj, szukaj. Jak to mówią, szukajcie, a znajdziecie, Freciu.
Co ty tu masz, kocia moja? No, och, podepczę łobuziara. Udanego dnia życzę Państwu i sezonu. Piłka? Nie, ona się, piłki się boi. A na koniec jeszcze zobaczcie, takiego selera mamy. Właśnie wykopujemy. Który dziś? 30 marzec. W foliaczku przezimowały, ale przecież dla nich to nie problem. I został jeszcze jeden. No nie za bardzo. O, faktycznie ten już większy. Tego wykopujesz też? No to ciachko. Piękna czupryna. Ten to malutki. Ale tu mamy jednego. To tak nie było gdzie sadzonek już sadzić. Ale tu mamy piękny, piękniutki okaz, który chcę, by został i rósł na nasionko, by swoje mieć z selera. Ten jest podwójny. Zaraz zobaczę, zaraz umyję go. Taka wielkość. Dobra. Będzie miał towarzystwo pomidorków. Tu sałata apacz przez zimę. Mamy 3 sieweczki. Czemu tylko 3? Zobacz, czemu nie więcej? Apacza. Dobrze, że w ogóle przetrwał. Faktycznie, tu drugi zaczął narastać, przyrastać. Albo tak posadzone. Albo tak posadzone. Wiesz, odrębna to rzecz. To co, pozdrawiamy najlepszego.